Moja drużyna musiała się ewakuować w trakcie misji, porzucając swój pojazd. Z tego co wiemy, nie został poważnie uszkodzony, trzeba go więc znaleźć, sprowadzić z powrotem i naprawić. Jeżeli go znajdziesz, możesz go sobie zatrzymać. Dzień dobry wszystkim, to jest nasza dzisiejsza misja, którą wykonamy. Zadanie jest zasadniczo proste, mamy sprowadzić do bazy tutaj koło naszego garażu ciężarówkę, która została tutaj porzucona. Problem w tym, że ciężarówka jest zatopiona w jeziorze i możliwe, że będziemy mieli małe problemy z jej wyciągnięciem. Jak to będzie szło, no to zaraz zobaczymy. Pojazd już mam do tego przygotowany. Mamy tutaj naszego koloba. Jako że potrzebujemy dużej siły, potrzebujemy dużej mocy, nie dość, że musimy ciężarówkę wyjąć z wody, to ją jeszcze przez ciężki teren odholować do bazy, więc potrzebowałem naprawdę dużej ciężarówki. Małą ciężarówką tutaj bym nic nie zrobił. To co? Odpalamy, włączamy światła i możemy jechać. Zróbmy jeszcze tutaj kilka znaczników, którędy mamy jechać. Zasadniczo już jestem dość niedaleko. Muszę tutaj po prostu przejechać przez dwie tutaj rzeczki i jestem już prawie że przy naszej ciężarówce. Jak dla mnie ta ciężarówka, którą teraz będziemy wyciągać, którą będziemy holować, jest to Derry Special 15C 177. Dla mnie jest to dość ważna ciężarówka ze względu na to, że służy mi za wyciąganie moich ciężarówek z błota. Jak gdzieś się zakopię i widzę, że już naprawdę nie mogę nigdzie wyjechać, wtedy brałem właśnie tą ratunkową ciężarówkę i wyciągałem swój sprzęt z błota. Ciężarówka ogólnie nie jest zła. Można na niej zamontować burtę, można na niej zamontować różnego rodzaju inne podzespoły, ale ja ją i tak najczęściej stosowałem do misji, gdzie trzeba było przewozić wodę, a na tej mapie tych misji naprawdę jest dość sporo, także po tym jak wyciągniemy całą ciężarówkę z wody i ją naprawimy, skonfigurujemy do naszych potrzeb, będziemy na pewno kilka misji nią wykonywać. Mamy wieczór, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli ja zanim dojadę, to na pewno już będzie noc, więc porę dnia będzie trzeba zmienić. Ale jak na razie podelektujemy się tym wieczornym klimatem, tym wieczornym oświetleniem tutaj. Całą tą drogą z powrotem będziemy musieli wracać i odholowywać ciężarówkę. Że będzie co robić. I właśnie dlatego wybrałem koloba. Za pierwszym razem jak tą misję przechodziłem, miałem o wiele mniejszą ciężarówkę do dyspozycji. Wziąłem sobie Western Stara 47X, tego charakterystycznego Western Stara z wilczym malowaniem. Mała ciężarówka. I powiem wam, że naprawdę żałowałem tego, że ją wziąłem. Potem pamiętam, że starałem się tą ciężarówkę wyciągnąć innym azowem, ale to też jakoś nie szło. Potem pamiętam, że chciałem to wyciągnąć dużym dźwigiem, no ale ciężarówka była tak ciężka, że dźwig mi raczej nie pomógł. Także za pierwszym razem jak ją wyciągałem kilka miesięcy temu, jak nie lat, no to naprawdę przyznam, że mój wybór sprzętu do ratowania nie był zbyt trafny.
Dzisiaj tego błędu nie popełnię. Dzisiaj, jak widać, wziąłem już naprawdę potężną ciężarówkę. Bardzo dużą, bardzo silną. Już pomału jesteśmy. 90 metrów, a nie, to 90 metrów do kolejnego znacznika. Akurat się tak złożyło, że cyfra do odległości była nad tym kluczem tam, nad tą żółtą ikonką. Ale i tak już daleko nie jest. Opsa. Trochę za szybko zjechałem, zahaczyłem gdzieś zderzakiem. Co najlepsze, właśnie ta ciężarówka Dairy Special ma bardzo fajne malowanie. Można z niej naprawdę zrobić taki typowy wóz strażacki z całym oświetleniem dookoła. I właśnie dlatego również jest to ciężarówka taka typowo ratunkowa w mojej kolekcji. Bo nawet to tak fajnie pasuje, jak musimy jakąś naszą ciężarówkę uratować i ją wyciągnąć z błota. Włączamy wtedy sygnalizatory i ruszamy na naszą misję. Dojechaliśmy do naszego celu. Jak widać, dość kiepsko jest usytuowana ta ciężarówka. Ona praktycznie leży na dachu i jest do połowy zanurzona w wodzie. Właśnie z tego powodu, że ona jest odwrócona, dość ciężko ją wyciągnąć. No, zaraz zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zmienimy tylko porę dnia. Ja lubię pracować za dnia, a nie za nocy. No dobra, to co? Zabieramy się za wyciąganie tego kolosa. Spróbuję tutaj jakoś logicznie podjechać. Najlepiej byłoby ją najpierw odwrócić i dopiero potem ją w jakiś sposób wyciągać. Spróbujemy tutaj podjechać, żebym mógł ją złapać od prawej strony. Z tej. O, kurczę. Zróbmy inaczej. Ustawmy bieg wsteczny i włączmy blokadę dyferencjału i zobaczymy teraz. O kurde. Jednak Kolop to jest ciężarówka. Kolop jest tak mocnym sprzętem. Napęd na wszystkie koła, blokada dyferencjału, do tego wsteczny bieg. Pomyśleć, że ja się z tą ciężarówką już tak męczyłem na samym początku. No ale wychodzi doświadczenie ze SnowRunnera. Im więcej gramy, tym bardziej wiemy, co należy zrobić. No ja pamiętam, że ja miałem naprawdę bardzo duży problem, żeby wyjąć tą ciężarówkę. No jakby nie patrzeć... Oj, nie w tą stronę. Nie w tą stronę skręciłem, potrzebuję się tak dostać. Szczerze to poszło szybciej niż przypuszczałem. Potrzebuję niski bieg, blokadę dyferencjału i próbujemy. Okej, mogę włączyć w niej silnik. O, włączyliśmy, dobrze. Ona jest w jakimś stopniu zatankowana, więc nie powinienem mieć problemu, żeby ją odholować.
Przyznam, że poszło szybciej niż przypuszczałem, także... Sam jestem troszeczkę zaskoczony z faktu. No ale... Teraz musimy przetransportować tą ciężarówkę do naszego garażu. Musimy ją tutaj odholować. Raczej problemów z tym nie powinienem mieć, ze względu na to, że kolop to kolop. Ale jak widać, ciężarówce się trochę oberwało. Może sobie ją obejrzyjmy trochę. Przejdźmy sobie tutaj na tryb fotograficzny. Jakby nie patrzeć, trochę jej się oberwało. Wygląda na to, że nawet się częściowo spaliła, ze względu na to, że blacha, jak widać, nie ma żadnego malowania, a ma taki charakterystyczny brązowy kolor, właśnie jak po płomieniach. Trochę jej brakuje, nie ma tutaj na niej praktycznie nic, ale nic nie szkodzi. Tym zajmiemy się w magazynie, jak tylko dotrzemy i jak tylko zdobędziemy tą ciężarówkę. Dobrze by było, żebym sobie tutaj ustawił drogę przejazdu. A pamiętacie z ostatniego odcinka, jak zwiedzaliśmy spalony las, że miałem problemy, nie dość, że z mapą, to jeszcze miałem problemy w ogóle ze sterowaniem naszego Razvani. Okazało się, że mój joystick, którego używam do latania w Microsoft Flight Simulator, jest częściowo kompatybilny ze SnowRunnerem i po prostu tworzył się konflikt między joystickiem a moim kontrolerem, przez co wszystkie ustawienia się naraz resetowały. I tam miałem problemy właśnie, żeby skręcić. Trochę się zagadałem i wjechałem nie w to miejsce, co chciałem, no ale nic nie szkodzi, może powinienem... A nie, dam radę, okej. I co jakiś czas wyskakiwał mi reset sterowania. Co za tym idzie, był problem właśnie z ustawieniem na przykład drogi, myszka mi przeskakiwała i kontroler mi się deaktywował, że tak powiem. Ale problem rozwiązałem, problem znalazłem przede wszystkim, nie? Nikt by mi nie powiedział, że joystick z symulatora latania będzie kompatybilny tutaj ze SnowRunnerem, no ale tak to już bywa. Całe szczęście, że nic takiego się nie działo. Była misja skautowa, no jakoś ją daliśmy radę przejechać. Szczerze mówiąc, szkoda, że kolop nie może mieć burty, bo chyba byłaby to najfajniejsza ciężarówka do wykonywania misji, bo praktycznie można byłoby nią wszędzie wjechać. Wprawdzie mamy kilka azowów, które są troszeczkę podobne w budowie do tej. No ale niestety, kolop jest tylko i wyłącznie na siodło wysokie i można nim tylko i wyłącznie ciągnąć olbrzymie przyczepy. W sumie tu mogę trochę przyspieszyć. Postaram się tutaj nie zamulać aż tak bardzo. W miejscach, gdzie teren nie jest aż taki skomplikowany, mogę tutaj po prostu inny rodzaj napędu wybrać. Jestem ciekaw, czy mi starczy paliwa w ciężarówce, którą ciągnę.
Zapomniałem, że to jest jej jedna wielka wada, tej ciężarówki, właśnie tego wozu strażackiego, który mamy na haku. Spalanie paliwa naprawdę jest dość spore, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy na przykład Azowem, albo tak jak w tym przypadku mamy tutaj Koloba, który jak na swoje gabaryty naprawdę mało spala, to ten amerykański pojazd na pewno nie będzie dla nas taki dobry, właśnie ze względu na to, że on spala niesamowite ilości paliwa. Co na pewno też nieraz doświadczymy. Już cieszę się nawet na misje, w których będziemy tutaj dostarczać wodę. Trochę dziwne są te misje tutaj na tej mapie, ponieważ mamy na przykład do dostarczenia 4400 litrów wody w jedno miejsce, 4400 czy tam 6600, już nie pamiętam, jakoś takie to była jakaś taka dziwna cyfra. W kilka miejsc trzeba dostarczyć tą wodę i faktycznie mamy do wykonania tak 3 kursy na jeden punkt. Mamy 2 czy tam 3 punkty, to jest 9 kursów z wodą, no to trochę się tutaj trzeba najeździć. Misje na pewno będziemy wykonywać z gaszeniem pożarów, właśnie z dostarczaniem wody do różnych punktów, ale nie będę ich wykonywał tak kompletnie, czyli praktycznie na punkt te 3 kursy wykonywać, tylko przygotuję misję do pewnego momentu i wezmę ją, nagram tylko na przykład ostatni odcinek albo 2 ostatnie kursy. Zobaczymy jeszcze. W każdym bądź razie mamy jedną z moich ulubionych ciężarówek na haku. Mamy praktycznie ciężarówkę, którą uwielbiam. Amerykański sprzęt, który jest naprawdę dobry. Jest dość silna ciężarówka, ma duże koła, przez co nie ma problemów z błotem. Polecam ją każdemu, kto ma Ontario. Ta zasadniczo nie jest trudna do zdobycia, więc można sobie spokojnie tą misję wykonać. Tyle tylko, że nie starajcie się wykonywać tej misji małą ciężarówką, bo jest to naprawdę niesamowicie trudne. Mała ciężarówka nie dość, że ma słabą wyciągarkę, to jeszcze nie ma takiej mocy, żeby dźwignąć, żeby wyciągnąć tą ciężarówkę. No i teraz przez wodę. To małe jeziorko z wodą tutaj jest dość zdradliwe ze względu na to, że minąłem zjazd. Chciałem się tutaj trochę pobawić i minąłem. Im częściej tędy jedziemy, tym bardziej rozjeżdża się błoto tutaj. Co za tym idzie, robią się problemy z przejazdem. Ej, ja ją miałem na hol wziąć, a nie tutaj na siodło. Okej. Trzeba tutaj włączyć blokadę mostów, bo widzę, że koła boksują. No i już jesteśmy na naszej głównej drodze. W tym momencie mamy jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie leży troszeczkę większa ilość błota.
Ale w zasadzie mogę tutaj już wyłączyć blokadę dyferencjału i swobodnie przejść na tryb asfaltowy, że tak powiem. W tym momencie musimy ją tylko dostarczyć do garażu. Po drodze mamy stację paliw, przydałoby się zatankować. Nie tylko Koloba, ale również zatankowałbym Deriego. I tak to musimy zrobić, My tą ciężarówkę jeszcze musimy przede wszystkim naprawić, to nie tylko ją dostarczyć. Nie pamiętam, czy już sobie zrobiłem pojazd naprawczy. Podejrzewam, że tak, ale szczerze mówiąc nie mogę sobie skojarzyć, jaką ciężarówkę przerobiłem właśnie na pojazd z częściami zamiennymi, z tą żółtą, taką charakterystyczną nadbudową ciężarówki naprawczej. - 60 km na godzinę, jasne. Do tej prędkości na pewno się nie rozpędzimy, my jedziemy sobie 10 km na godzinę. No ale nic nie szkodzi, to nie są wyścigi. Tu jest jeszcze jedno miejsce, w którym jest błoto, ale mając tak silną ciężarówkę nie będzie tutaj raczej problemów z tym, żeby przeciągnąć drugą. Ogólnie bardzo fajna ciężarówka. Kolob i ta druga. Dwie fajne ciężarówki, które praktycznie warte są zakupu, warte są posiadania. Ok, Koloba nie przerobimy na transport rzeczy. Dairy jak najbardziej. Na nim nie tylko można zainstalować właśnie zbiornik z wodą, ale burtę na 100% można na nim zamontować. Musimy tu wjechać i zatankować. Zobaczymy, czy zatankuje tutaj pojazd, który holuje. Chociaż mogę to troszeczkę inaczej zrobić. Jedziemy tutaj na stację paliw. I teraz tak. A, ja muszę go odpiąć? Okej. To zróbmy tak, że ja tutaj Koloba zatankuję. Teraz zrobimy zatankuj Deriego. Nie, Kolob. Na Dery. Dobra, teraz zatankujemy jeszcze raz. Podpinamy się jeszcze raz do pojazdu tutaj. Halo? Czekajcie, bo mi się tutaj znowu coś zawiesiło. To się czasami tak robi dziwnie. O. Nie ten guzik. Chciałem tutaj wejść do kabiny. No i co, jedziemy dalej, nie? He? Właśnie się zastanawiałem, dlaczego to tak lekko idzie. Przecież... przecież cię podpinałem. Właśnie się tak zastanawiałem, że to tak trochę za łatwo idzie. No. Już rozumiem. Jak się wchodzi tutaj, wychodzi się z ustawień stacji paliw, to się automatycznie odpina
Linkę holowniczą, okej. Z tym się nie liczyłem. Ale nic nie szkodzi. Mamy praktycznie podpiętą z powrotem. Możemy teraz swobodnie jechać tutaj do naszego garażu. Już niedaleko zostało. Jesteśmy już tutaj w naszym małym miasteczku. Jeszcze zostały tutaj 2 zakręty. Ta ciężarówka jest tak wielka, że ona się ledwie mieści. Ciekawe, czy ona by się zmieściła w jednym pasie tutaj. Kurczę, ledwie. To jest kolos. Aż muszę pogooglować, czy ta ciężarówka faktycznie istnieje. Czyli taki kolop faktycznie gdzieś jeździ, faktycznie gdzieś można go spotkać. To by mnie naprawdę w tym momencie ciekawiło. To jest w SnowRunnerze właśnie fajne, że większość ciężarówek jest tutaj licencjonowanych, większość ciężarówek jest naprawdę do zobaczenia w rzeczywistości. W rzeczywistości można je spotkać i zobaczyć, jak pracują właśnie. To jest jedna rzecz, która mi się w SnowRunnerze naprawdę spodobało. Nie jest tak zrobione głupio, jak na przykład teraz w tym momencie w Roadcraft, gdzie no niby mamy jakieś ciężarówki, ale te ciężarówki takie są no name. Bez jakiejkolwiek nazwy, bez jakiejkolwiek licencji. Gdzieś niby kształtami poznajesz, że to jest ciężarówka, ale jednak to bardzo dobrze wiesz, że nie ma takiej nazwy. Okej, jesteśmy przy naszym garażu, przy remizie strażackiej. Musimy tutaj zostawić tą ciężarówkę. Dobra. Stój. Odepniemy się. Kolop spełnił swoje zadanie dzisiaj. Odholujmy go. Teraz tak. Muszę zobaczyć, czy mam ciężarówkę serwisową. Jak nie, to będę musiał jakąś tutaj na szybko złożyć. Powinienem mieć. Kojarzę, że budowałem ciężarówkę serwisową. Jednak nie mam. O kurczę. A zróbmy z tej. Z Maka zróbmy ciężarówkę serwisową. Jak na razie nie muszę nigdzie jeździć. O. Pasuje i kolorami i wszystkim innym. Jak na razie starczy nam taka ciężarówka. Ja sobie tutaj ciężarówkę zrobię w międzyczasie. Dobra, ustawmy się tu równolegle. Kilka razy musimy się tu poholować. Dobrze, że tutaj możemy sobie wybrać w tej misji, żeby ciężarówkę najpierw odholować i dopiero ją naprawić czy zatankować, ponieważ na niektórych mapach jest całkiem odwrotnie. Najpierw musimy naprawić sprzęt i dopiero możemy go odholować. I mamy ciężarówkę. Mamy jedną z fajniejszych ciężarówek w grze. Skonfigurujmy ją od razu. Dobra, i teraz tak. Dostosowujemy. Silnika jeszcze nie ma. Silnik jest tutaj w Ontario. Muszę go najpierw zdobyć. Prawdopodobnie wiem, gdzie leży, ale jeszcze modyfikacji na tej mapie nie zbierałem, także z silnikiem sobie tutaj darujemy. Skrzynia biegów jest na Yukonie. Zawieszenie aktywne sobie tutaj założymy. Warto podnieść tą ciężarówkę troszeczkę do góry. Ustawimy sobie opony błotne.
Potrzebuję tutaj level 15, ale że mam tutaj DLC do opon, więc ominiemy sobie tutaj ten, ominiemy sobie... Chociaż te też są dobre. Musiałbym porównać. Te są teren doskonały i błoto doskonałe, a te mają tylko teren doskonały, błoto mają wysokie. To zostawimy tutaj nasze MHS opony. Te mogę w zasadzie sprzedać. Wyciągarkę, ciężka, długa linka, bo innej nie mam. Jesteśmy jeszcze na początku gry. Koło zapasowe mógłbym w zasadzie tutaj sobie założyć. 2 razy snorkel. Ten jest od 19 levelu, ale ten mogę sobie założyć. I teraz tak, co można na tą ciężarówkę założyć? Można założyć jeden dźwig, mniejszy dźwig, większy dźwig, ten naprawdę gigantyczny. Można transportować kłody. Cysterna pożarnicza to jest właśnie to, co ja sobie zawsze zakładam. I można sobie tutaj jeszcze takie dziwne platformy założyć. Gdzie mamy części naprawcze, zbiornik paliwa, koło zapasowe. Praktycznie całą ciężarówkę. Tym też możemy praktycznie zrobić z tej ciężarówki pojazd ratunkowy, tyle tylko, że bardziej ustawiony jeszcze na naprawianie. Serwisy, wykrywacz metalu, nie, wibrator sejsmiczny, sorry, burty, mały żuraw, czyli możemy praktycznie burtę i mały żuraw założyć oraz siodło. Ja do tej ciężarówki założę sobie cysternę pożarniczą ze względu na to, że ta ciężarówka ma swoje malowanie. Naprawdę można z tego pojazdu zrobić pojazd strażacki. Teraz tak. Materiały sobie tutaj założymy. Tu jest klatka. Założymy sobie światła z przodu i założymy sobie tutaj osłonę szyby. Teraz tak. Zderzaki są tylko 2. I tylko z tych 2 mogę korzystać, z czego ten jest dopiero od levelu 21. Ustawmy sobie tutaj światła białe. Nie, sygnalizator, czekajcie. On nie potrzebował w zasadzie na bagażniku, chociaż muszę popatrzeć. Co mi to daje? Zbiornik paliwa 120 litrów i ten... Okej, obręcze? Obręcze, no to kwestia gustu. On ma tutaj te założone, ja mu mogę założyć na przykład te. Opony mamy, wyciągarkę mamy. Mógłbym jeszcze tutaj sobie jakieś naklejki zewnętrzne tutaj dać, albo zasłonki, no ale... A dajmy to na przykład. Pamiętam. I płomienie. No dobra. Tak oto wygląda nasza ciężarówka, którą będziemy teraz jeździć, którą będziemy tutaj teraz gasić. Jest bardzo fajnie podświetlona i szczególnie jak teraz włączamy sygnalizatory, to naprawdę widać, że to jest pojazd ratunkowy. Ona jeszcze jest do tego stopnia fajnie zrobiona, że te białe lampy tutaj, one oświetlają praktycznie całą ciężarówkę, cały teren dookoła. Jak ta ciężarówka będzie wyglądać? Na pewno będziemy niedługo mogli ją zobaczyć w akcji. A czekajcie, mogę zmienić w zasadzie tutaj na nocny tryb. I tak po prostu wygląda cała ciężarówka. Jedna z fajniejszych ciężarówek, jest to dla mnie jedna z ważniejszych pojazdów, właśnie ze względu na to, że można z niej zrobić pojazd ratunkowy. No dobra, tym samym dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Mamy jedną z naszych najważniejszych ciężarówek i tym samym ja się z wami dzisiaj pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie filmika. Jeżeli lubisz SnowRunnera, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków. Ja ci życzę miłego dnia, trzymaj się ciepło, cześć!